Chociaż w podróży zdarza mi się znaleźć w nie do końca spodziewanych okolicznościach, to przyznam, że pojawienie się w kraju, do którego dzień wcześniej nawet się nie wybierałem, nie przytrafia mi się na co dzień. I mimo, że kojarzę mapę świata na tyle, żeby wiedzieć, że z Singapuru do Indonezji nie jest daleko, to sam jestem zaskoczony, jak bliska jest to odległość. Przynajmniej geograficznie. Słuchajcie, jesteśmy już prawie na miejscu. Wypłynąłem o godzinie 15:30. Przespałem się i jest, uwaga, 15:30. Spontanicznie wymyślona podróż promem na indonezyjską wyspę Batam trwa godzinę i o tyle też cofamy zegarki. Gigantyczna, położona na 17 000 wysp Indonezja rozciąga się na aż 3 strefy czasowe. Ale tak naprawdę niedługo się przekonam, że wjeżdżając do Indonezji z super nowoczesnego Singapuru, cofnąłem się nie o godzinę, a przynajmniej o jakieś 100 lat. I niniejszym plan B zrealizowany. Właśnie przekroczyłem strefę czasową, wjeżdżając do, uwaga, Indonezji. No tego by się nikt nie spodziewał. No dobra, to ile bierzemy? 100 000, 200 000? Cancel? Nie chcę 200 000, ja chcę być milionerem. O, to mój pierwszy milion, widzicie? To nieprawda, że pierwszy milion trzeba ukraść. Indonezyjska rupia to jedna z najsłabszych walut świata, a żeby zostać tu milionerem wystarczy nieco ponad 200 złotych. Ale to jest fajnie, to wygląda jak nie Azja nawet, jak Afryka trochę. Ważnie. Niesamowite. Według planu miałem wam dzisiaj pokazywać kolejne szklane wieżowce w Singapurze, a tutaj tymczasem wylądowałem w chatce między tymi bananowcami. Jackson Homestay. Yes, hello. My passport. Okej, thank you. This your room? No, Sheraton to umówmy się nie jest, ale kosztuje 24 zł za noc. Trochę lepiej niż spać przez 3 godziny na krześle na lotnisku za 204 zł w Singapurze. Wypadałoby coś uszczknąć z ostatnich promieni słońca i przejść się po naszej dzielni. Ścieki, śmierdzi, ludzie jedzą na plastikowych stołeczkach na ulicy, nikt nie przestrzega zasad ruchu drogowego. Jest tanio, jest brudno, jest głośno. Wspaniale, Boże, co za odmiana. Tym bardziej, że jeszcze gdybym to planował, to jakoś bym się mentalnie nastawił, ale bez kitu, ja dzisiaj miałem spać sobie w Marinie, w Singapurze, pokazywać wam jakieś następne baseny, a tu mi kurwa kury biegają dookoła mnie. Zabić mnie chcą, jak przechodzę na przejściu tak zwanym. Godzina, jaka godzina? To się jeszcze cofasz w czasie, więc minus 5 minut rejsu. Jesteś na innej planecie, coś niesamowitego. Hi, hi. O, siema. Hi. From Poland. Poland. Indonesia, but reversed. Lewandowski, yes. Przepraszam, Indonezja, tutaj też jest pełna automatyzacja. A ja dzisiaj taksówką po torze Formuły 1 jechałem. Od pierwszych chwil na wyspie w oczy rzuca się wręcz ekstremalna uprzejmość mieszkańców. Okay, good, thank you.
Have a What's good your name? My name? My name is Janek. My name is Robin. Robin, nice to meet you, Robin. Okay, thank you very Have a much. good night. Dawaj pan. Miasto Batam podobno liczy ponad 1 200 000 mieszkańców, którzy, prawdę mówiąc, nie wiem gdzie się pochowali. Atmosferą przypomina raczej powiatowe miasteczko. Dzień w dzień miałem rozświetlone mega miasta. Można sobie było wybierać jaki pokaz świateł, na którym wieżowcu, której nocy sobie człowiek ogląda. A tu mam pokaz świateł, 2 światła od skutera, to 3 światła z jakiejś budy. Ej, zaszedłem, bo cała wiocha już ciemna. Pić mi się chce, coś bym sobie do picia kupił. Patrzcie, jeden sklepik w całej okolicy jest otwarty. Gościu o północy sprzedaje piłki, korki i rakietki do badmintona. No chuj to komu tutaj jest teraz? O tej porze. Nie ma gdzie sobie wody mineralnej kupić. Ale przepraszam bardzo, stacje benzynowe są całodobowe. To jest stacja benzynowa. I to mało tego. Na jednej ulicy mamy raz 5 stacji. You understand? 1000 this. 22,000 in total, okay. Good night. No i co? Nigdy nie jest za późno na zakupki na stacji benzynowej. Jakaś przekąska też się trafiła. Orzeszki za 53 grosze. Hello. Hi, you're still working. It's middle of the night. Hi. Sympatyczni ci ludzie. Nie powiem, żebym witał was z samego rana, bo trochę się już późno zrobiło, ale co, wreszcie mam możliwość sobie pospać za 20 zł, więc w wygodnym łóżku, więc czemu by z niej nie skorzystać, ale poranek spędziłem również przygotowując się ku temu, aby coś wam ciekawego na tej wyspie, na wyspie Batam jesteśmy, w mieście Batam, właściwie na jego przedmieściach. Całe to miasto to jak jedno wielkie przedmieście wygląda, nieważne. Przygotowywałem się, żeby coś wam o tym wszystkim ciekawego opowiedzieć, żeby pokazać wam jakieś niesamowite miejsca, które tutaj można zwiedzić. Wiecie co odkryłem? Tutaj nie ma takich miejsc. Największą atrakcją pobytu tutaj jest sam fakt pobytu tutaj i szczerze mówiąc mnie to odpowiada. Skoro jesteśmy w Indonezji, to wypadałoby coś zjeść indonezyjskiego. Zakład fryzjerski. Oho, to wygląda mi na otwarte. A nóż? Ayam. Yeah, okay. Yeah, one. Yang mau jeruk yang dingin bukan yang panas. Okay. Pani mi tu pomaga w złożeniu zamówienia, ale już jakieś pierwsze sukcesy można zauważyć na stole. Ayam to już strzeliłem, że jest kurczak. A nie wiem, nasi to jest ryż, a mie to jest makaron. O, thank you very much. Coś do picia. What is this? Apa? Jeruk apa tuh? Apa kan? Oh, orange juice cool. A, orange juice. Yeah. A, okej. No, to było proste. Ale z takich prawdziwych pomarańczy, nie z kartonu. To, co tutaj nam zaserwowano, to jak widzimy jest kurczak. Ayam penyet. Yes. Penyet. Okej, ayam penyet.
Ten sos tutaj to znamy też z polskich sklepów, jest to sos sambal, przy czym, że tutaj nie jest ze słoika, tylko robiony na miejscu. Tutaj taki chrupek ryżowy. Tutaj nie mam pojęcia co. Kapucha, ogór i ajam. I jazda. I kot. Dobry ajam. Jak to ajam? Na głębokim tłuszczu smażony. O kurwa, jaki ten sambal ostry. Dobrze. Kurczak za 6 zł daje pewne wyobrażenie na temat cen w Indonezji. Ale. Spokojnie, co do innych cen to zaraz zrobimy eksperyment, bo muszę się gdzieś przejechać. Nie muszę, ale chciałbym zobaczyć morze. No i przyjechał pan mister po mnie. Thank you. Come from country, no? Where do you come from? No? From Poland. Huh? From Poland. Polandia. Polandia. Polandia, ja. Chciałem wam pokazać ceny. Zaskoczył mnie znowu drogo strasznie. Wczoraj zapłaciłem 2000 i dorzuciłem drugie 2000 jako napiwek, czyli kurwa za złotówkę się przejechałem. Już nie pokazywałem, bo było ciemno. A dzisiaj zapłaciłem całe 11 000, proszę państwa. Majątek. Oszaleli. Okej, thank you, mister. Dowiózł mnie pan mister, nie wiadomo gdzie. Miałem właśnie powiedzieć, że tutaj to takie ala centrum, jakby to wygląda tak już bardziej zadbanie, ale no nie, jak się spojrzy na szczegóły tych budynków, odpadający tynk, tam jakieś szczury biegające, tutaj kury się pasą, no nie. Nadal jesteśmy w Indonezji, nic mi się nie pomyliło. Kilka z napotkanych wcześniej osób ostrzegało mnie przed dzielnicą, do której właśnie przyjechałem. Podobno jest tu niebezpiecznie. Coś mi się jednak zdaje, że tutejsze niebezpiecznie nawet nie stało obok niebezpieczeństw w nieco mniej gościnnych krajach. Pan mister w ogóle jak mnie to przywiózł i wysadził, mówi be careful in this area. Kurczę, no lepszej reklamy tej dzielnicy nie mógł zrobić właśnie, o coś takiego mi chodziło. No, w Singapurze by mi tak nikt raczej nie powiedział. Hi. Picture. Okay. Apa boleh? Ale się pani śmiesznie śmieje. Okay. Have a nice day. Okay. Bye, see you. To ciekawe, że w kraju, gdzie praktycznie każdy do mnie zagaduje, ani razu nie poczułem, aby ktoś jakkolwiek mi się naprzykrzał. Mimo zarobków podobnie niskich jak ceny, na Batam nikt nawet nie próbuje naciągać obcokrajowca. Hi. Hi, dzień dobry. On powiedział dzień dobry? Czy? Chyba nie, pewnie po jakiemuś swojemu. Hi. Drink. What is that? No już. Okay. What is this? Indonesian Coconut. Coconut, okay. Oh, a lot. Thank you. No to zobaczymy co... O, czekajcie, światło. Na zdrowie. Okay. Original. Good. Dobre, takie mleko z kokosa, tylko tak jakby... No co, no sfermentowane, nie no. Wino kokosowe. Trochę zakwaśne i ciepłe to nie wchodzi, ale jakby to schłodzić, spoko wynalazek. Thank you very much, na zdrowie. Alright. No i subskrybenci nowi przybyli. Hello. Thank you. Następnie, żebym przyszedł. W przeciwieństwie do niektórych krajów Azji, tutejsze uśmiechy nie są sztucznie wymuszone celem zyskania sympatii chodzącego bankomatu, a wynikają ze szczerej życzliwości i zainteresowania. Who is winner? You are winner. Okay. Congratulations. Okay, good. Have a nice day.
No te bary zakratowane to jest jako żywo styl afrykański. Tak się właśnie tam pije browary w takich zakratowanych budkach. A tymczasem trzeba opuszczać powoli this area, bo muszę znaleźć gdzieś Wi-Fi, żeby się połączyć ze światem i przemieścić się jakoś stąd. Ej, inaczej to zrobię. Właśnie wymyśliłem. Jeżdżą tutaj cały czas te autobusiki małe i kierowcy machają, żeby wsiąść. Nie wiem, dokąd jadą, co nie przeszkodzi mi do któregoś wsiąść. I może trafię do jakiejś innej area. Zobaczymy. No i już. Thank you. Nie wiem, dokąd jedzie. O! Tam mnie jeszcze nie było. Dojechałem do jakiejś innej area i tutaj wygląda tak trochę mniej dangerous. I poza tym na mapie zobaczyłem, że tam gdzieś jakieś centrum handlowe podobno jest. Ho. Ta ulica to już wygląda jak taka przeciętna Malezja. Może nie Singapur jeszcze, ale nie Kuala Lumpur, ale już taka Malezja prowincjonalna to tak. Mimo doskonałego skomunikowania z Singapurem, Batam daleko do turystycznej popularności. I nawet w miejscach takich jak to raczej nie spotkamy obcokrajowców. To jest kraj jednak muzułmański, jakby nie było. Co prawda wcale nie jest tak, że wszyscy tutaj są jakimiś ortodoksyjnymi muzułmanami, bo wręcz przeciwnie, jest tutaj większość muzułmańska, jest to największy muzułmański kraj na świecie, liczy sobie prawie 300 milionów mieszkańców, czyli czwarty co do wielkości populacji na świecie. Jest to kraj. No dobra, tutaj to jakoś wygląda. Nauczyłem się nowego słowa, bebek, to jest kaczka. No i to już nie będzie tak tanio, ale i tak nie są to na tyle wielkie pieniądze, żeby to jakoś przeżywać strasznie. No dobra. Przed chwilą grała tu muzyka, jest bar. Nie powiem, że jakieś nie wiadomo jak rozrywkowe, ale mimo wszystko muzyka gra, ludzie piją piwko. Zaczęła się modlitwa. Wszystko ucichło na czas modlitwy. W ogóle chyba nikt nie jest muzułmaninem w zasięgu wzroku, no ale muszą przestać chlać i się bawić. Kolejnego dnia wypuszczam się na wyprawę za miasto. Te tablice kolorowe to jest ciekawa rzecz, wypisują imiona nowożeńców świeżo pobranych w tym mieście. Czy to nie wygląda jak żywcem wyjęte z Afryki? Jeszcze ta ziemia nawet ma taki kolor czerwony. I przy okazji mam możliwość przywitać się z Morzem Południowochińskim po raz pierwszy w tej podróży. Choć nie ostatni chyba. Ta część Morza Południowochińskiego nazywa się Morzem Natuna. Słyszeliście kiedyś o Morzu Natuna? Ja się właśnie dowiedziałem dzisiaj, będąc nad nim. Patrzcie, melanż jest wesele chyba. O!
O, pan mi tutaj whisky proponuje, ale ja dobra, idę. Oczywiście. Nuhun, Nortar! Nuhun! How are you? Good, and you? Hi. Okay. Where you come from? From Poland. Oh, Poland. Oh, Poland. Yeah, okay. Indonesia. Nice to- Panjaitan. Nice to meet you. Family. Panjaitan family. Family, wedding. Panjaitan family. Panjaitan family. Is it a wedding or Kultur Panjaitan. kultur? Yes. Kultur. Okay. Pagurot na rumah ko matuta. Oj, Ate, tyły skacza mi już pan z kolą Ikan po lewo. O, gantung sa kasi. o, Okay. yeah. Excuse me. Dam, ako pala lang minuman. Of course, thank you very much. Ako pala lang minuman. Ito, di mana? Na zdrowie. Okay. Okay. Mr. Jain in here. Mr. Jain. Mungkin Fani akan bawakan satu lagu request dari Tulang Daryl ya. Batam story. Yeah. Yes. Panjaitan Family. This is a tribe. This is called Panjaitan. We are so many family names. And Ah, this okay. is Panjaitan. We are doing our activity. Okay, and today this is our culture. We do a happy birthday for our family name, Panjaitan. Ah, okay. So this is like family name day. Yes, family name day of the community here. Okay. Community. Batam Kota and Nongsa. Community. The name is Batam Kota and Nongsa. Panjaitan's family name. Panjaitan. Birthday. Panjaitan. Birthday. Okay. Anniversary. Anniversary. Yes, Okay. this is the 18th. Okay. The 18th birthday. Since you started the community. Yes. Okay. Okay. So Okay, go. all the best for your Thank you, best for you community. too. Czyli to jest jakieś. Czyli to jest święto z okazji rocznicy założenia jakiejś tutaj plemiennej wspólnoty. Children will do dance. What we say, manortor. Manortor, and then we as old people, the adult give tip for them. W Indonezji więzi klanowe od wieków odgrywają znaczącą rolę. Jak się okazuje, moi nowi znajomi reprezentują wspólnotę klanu Panjaitan, należącego do grupy etnicznej Bataków, pochodzących z północnej Sumatry. Jadi bangga Panjaitan. Do you want to Panjaitan's family name here? Panjaitan. They suggest you to be Panjaitan. Okay. Would you like? Yeah. Yeah? Well, Okay. sure. Why not? Okay. Yeah. Name, please. Your name? My name Janek. Janek Panjaitan. Janek Panjaitan. Janek Panjaitan for Poland. Welcome to family name of Panjaitan. Thank you. Thank you. Cheers. Janek Panjaitan. Zostałem Jankiem Panjaitan. Mr. Jain bartender. Bartender, Mr. Jain. Bartender. Bartender. Thank you. Ah, yeah. Okay, cheers, Janek. This. Janek. Saya datang umur bina. Tidak punya berjuang. Lagi yang kau Christian community. Yes. Yeah, in Indonesia, like not all Indonesia is Muslim. There is a lot of Christians as well. This is course. Yes. How old are you now, sir? How old are you now? I'm 32. 32. 32. Still young. And 32. Okay, sing with me. Okay. How long have you been here? How long? Tomorrow I'm leaving. Where are you from? Singapore. Singapore. And you ever go to North Sumatra? Maybe like Yeah, I will come back, but not this year. Not this year, maybe next year. Thank you. In Bataknes we say moliate. Thank you. Malate. Moliate. Moliate. Thank you very much Thank for you. the invitation. Okay. Thank you. It was very nice to be here. Okay.
Success for your life. Same for you Amen. and your family. Anak-anak di sini semua. Siapa yang di luar Chociaż wiele krajów uchodzi za krainy uśmiechu i życzliwości, to Indonezja zdaje się absolutnym ewenementem na tle wszystkich miejsc, które dotąd odwiedziłem. I mimo, że w ogóle nie planowałem tu teraz przyjeżdżać, to już wiem, że na pewno kiedyś wrócę. Papa, Indonezjo! Szkoda, że tak krótko, ale coś mi się wydaje, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Jeśli Ci się podobało i chciałabyś lub chciałbyś jakoś pomóc w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo w tym celu pomogą, a jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.